Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dziś Judith Plains Montana razy 4. Mapa w typie północnoamerykańskim. Autorem tej mapy jest DJ Modding, rozmiar mapy 976 MB, a platforma to tylko PC i Mac. I teraz są tutaj dwie kwestie. Ta mapa nie jest dostępna na ModHubie, tak więc jeżeli chcesz ją pobrać, to oczywiście link do tej mapy znajdziesz w opisie. Druga kwestia jest taka, że za tą mapę nie musisz płacić. W momencie, kiedy pobieracie, wystarczy wcisnąć opcję, że nie, dziękuję, nie chcę za nią płacić i spokojnie możecie wtedy pobrać. Oczywiście, jeżeli komuś się ta mapa spodoba, to oczywiście może przesłać jakąś gratyfikację finansową, ponieważ ten projekt nie jest na ModHubie. Opis do mapy. Ta mapa jest razy 4, to oznacza, że jest czterokrotnie większa niż standardowej wielkości mapa. I jest ona inspirowana rozległymi, otwartymi krajobrazami środkowej Montany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z silnym naciskiem na rolnictwo. Charakteryzuje się rozległymi polami uprawnymi, falistymi równinami i realistycznym ukształtowaniem terenu. Zawiera dwa miasta, rozległą sieć kolejową łączącą dwa z nich oraz trasę, która zaczyna się na wyżynach, wije się przez gęste lasy i schodzi w dół doliny, obejmując znaczną część mapy. Rozrzucone mosty, dwa strumienie i rzeka przecinająca teren potęgują imersyjne wrażenia. Główne cechy mapy: 122 pola uprawne o różnej powierzchni z kilkoma łąkami. Dodano niestandardową mapę gleb dla Precision Farming, 6 niestandardowych obszarów rolniczych rozrzuconych po mapie, 7 pustych obszarów, na których gracze będą mogli postawić własne farmy. Na każdej farmie znajdują się stodoły, zagrody dla zwierząt i silosy w różnych kolorach. Budynki niestandardowe, 10 obór, 6 pastwisk dla owiec, 2 chlewnie i 4 kurniki. Każde gospodarstwo ma niestandardowy silos na zboże, który oczywiście wymaga posiadania ziemi. Dodatkowo każde gospodarstwo ma osobną suszarnię do kukurydzy i w tym przypadku oczywiście też musimy kupić ziemię pod tą suszarnią. Na mapie znajdziecie 12 punktów sprzedaży o zróżnicowanej akceptacji produktów. Mamy również 3 silosy kolejowe i punkty sprzedaży pociągami. Sklep z paszami luzem, nasiona, wapno, herbicydy, nawozy itd. Na mapie znajdują się nowe uprawy lucerna i koniczyna, nadające się do siewu jak trawa, owijane w bele na kiszonkę i belowane na pasze dla zwierząt. Mamy również Custom Harvestor Silo, który produkuje kiszonkę z trawy, lucerny, koniczyny i sieczki. Wbudowane suszarnie do kukurydzy przetwarzają kukurydzę na suchą kukurydzę. Na mapie znajdziecie nowe rodzaje słomy. Z kukurydzy i soi uzyskuje się teraz łodygi kukurydzy i słomę ze soi, które można prasować w bele, sprzedawać lub wykorzystywać jako ściółkę dla zwierząt. Mamy niestandardowe produkcje takie jak whisky, piwo, wino, etanol, mleko sojowe, makaron, pizza, olej kukurydziany i mąka kukurydziana. Uprawy na tej mapie zostały ulepszone poprzez niestandardowe tekstury kukurydzy z niszczeniem ścierniska, dodano efekty zniszczenia plonów dla wszystkich głównych upraw. Zasiana trawa będzie teraz miała efekty sezonowe, przejawiające się zmianą koloru. Niestandardowy kalendarz upraw dla Stanów Zjednoczonych, obejmujący wiosenny siew pszenicy, jęczmienia i rzepaku, z wydłużonymi okresami zbiorów kukurydzy, soi, sorgo i słonecznika. Dodano dodatkowe tekstury podłoża w trybie malowania. Mamy również niestandardowe oświetlenie, pomarańczowe o wschodzie, zachodzie słońca i ciemniejszych nocach. Dodatkowo spersonalizowane tablice rejestracyjne stanu Montana, dodano propan jako surowiec do produkcji, a sama mapa zawiera zmodyfikowane cysterny do transportu tego propanu. Jest również animowany samolot latający nad gospodarstwami rolnymi i miastem, 2 remizy strażackie z animowanymi drzwiami i wnętrzami, stacje benzynowe, jest również salon sprzedaży sprzętu demonstracyjnego John Deere, z którego gracze mogą wypożyczać sprzęt. Modyfikacje zależne do tej mapy, można o tym przeczytać w opisie do tej mapy i mamy tutaj dwie takie modyfikacje. 64 Animal Husbandries to jest modyfikacja, która zwiększa limit na budynki inwentarskie i podobna modyfikacja, która zwiększa limit na budynki produkcyjne. Jest to naturalne, ponieważ jest to mapa duża, ale w odróżnieniu od wielu amerykańskich map tutaj jest dużo gospodarstw i to bardzo mocno odróżnia
od innych amerykańskich map razy 4. Dodatkowo jest tutaj też wspomniane o tym, że są pewne modyfikacje, które nie powinny być łączone z tą mapą. O tym należy sobie przeczytać na stronie, link do której oczywiście macie w opisie. Dokładnie z tej strony będziecie również pobierali tą mapę. Tak więc tam jest kilka tych modyfikacji również. Wcześniej tutaj w opisie było wspomniane o tym, że ta mapa ma wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego. W związku z tym włączymy sobie również tutaj rolnictwo precyzyjne. Jest kilka też modów, które można by tutaj sobie dodać i autor poleca, ale ja zostanę przy tych podstawowych modach. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy w centrum jednej z dwóch miejscowości, które znajdują się na tej mapce. Duży parking przed salonem John Deere'a, który tutaj oczywiście w tej grze robi jako sklep, gdzie możemy kupować maszyny. A więc tutaj podchodzimy i kupujemy maszyny. Jeżeli przejdziemy tymi drzwiami, no to mamy dostęp do warsztatu. Równie duży warsztat jak salon. A więc tutaj otwieramy sobie bramę. Tam mamy trigger, gdzie możemy naprawiać nasze sprzęty. Jest to salon John Deere'a i te wszystkie eksponaty, które tutaj stoją, można do nich sobie wejść. Na przykład do takiej sieczkarni. Odpalić. I nie wiem, czy można je używać, ale można nimi sobie jeździć. Więc to jest fajne. Można je przetestować. Są tutaj ciągniki, jak widzicie maszyny. Nie wiem, czy te maszyny będzie można podczepić, ale można spróbować. Są kombajny, widzę, że tutaj też ciągniki. A więc bardzo ciekawa mapa. Dlaczego ta mapa jest tutaj prezentowana, mimo tego, że ona nie jest na Modhubie? Od jakiegoś czasu szukam dobrych map razy 4, na których można popracować na tych maszynach, które są na tych DLC. I ta mapa jest w tym momencie uznawana jako najlepsza amerykańska mapa razy 4, taka duża mapa. Wiele osób twierdzi, że ona jest najlepsza. Ja tutaj troszeczkę pograłem sobie i rzeczywiście bardzo, ale to bardzo mi się spodobała ta mapa. Mimo tego, że ona nie jest na Modhubie, to zdecydowałem się ją tutaj zaprezentować właśnie taką dobrą mapę. Oczywiście ta mapa nie jest wolna od błędów i są tutaj błędy. Jest też wersja tej mapy z Multifruits. Jeżeli ktoś lubi dużą ilość upraw, to też jest taka wersja tej mapy. Ta mapa została wydana ponad miesiąc temu, a więc ma już swoje mniej oficjalne albo bardziej oficjalne wersje, bo rzeczywiście jako podstawka jest bardzo fajną mapą. Rzućmy okiem, jak prezentuje się ta mapka. Tutaj od razu mamy rolnictwo precyzyjne i tutaj mamy mapę gleb. Bardzo fajnie się prezentującą. Co ciekawe, nie ma piasków i lastych w ogóle tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, jest to zredukowane do 3 rodzajów gleb. I to dosyć ciekawa jest tutaj sytuacja. Może tak, pokażę wam. Widzicie, że od razu można zauważyć, że ta mapa jest naprawdę interesująca, bo mimo tego, że jest to mapa ta duża, to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to są pola, z jakieś 2 budyneczki, nie wiem, 2 jakieś fabryczki i tyle. Tutaj jest 6 gospodarstw. Każde gospodarstwo, jeżeli się nie mylę, ma swój osobny kolor. Jest mnóstwo budynków inwentarskich, produkcje są, no naprawdę dosyć ciekawie. Takim startowym gospodarstwem jest Big Sky Acres, tutaj się mieści. Zresztą za chwilę tam pójdziemy, ale najpierw jeszcze sprawdzimy inne ciekawe rzeczy. Między innymi zobaczcie, jak tutaj sobie pociąg jeździ. Naprawdę te linie są dosyć ciekawe. Kształt tego pola jest też bardzo ciekawy i następna ciekawa rzecz. Pociąg sobie objeżdża te pole. Tutaj mamy taki silos dla pociągów. Bardzo, bardzo fajnie to się prezentuje. Za chwilę zobaczycie te wszystkie szczegóły. Mamy tutaj jakieś strumienie, są tereny leśne. Fajnie to jest naprawdę opisane. Jest po prostu napisane las, forest, tak? I ten land 144 to jest las, forest. Mamy sawmill, czyli mamy gdzieś tartak. Bardzo fajnie jest to zrobione. I następny las, tak? Następny tutaj taki teren leśny. Open lot. To znaczy się, że w tym miejscu możemy sobie postawić dodatkowe gospodarstwo. Jeżeli mamy jakieś gospodarstwo, to one jest tutaj nazwane najczęściej, albo ten teren. Dodatkowo zobaczcie, jak fajnie to wygląda tutaj. I w rzeczywistości ta mapa jest również bardzo dużo detali ma. Tak więc ona dlatego waży prawie 1 giga. Dosyć dużo budynków też jest tutaj. Fajnie to wygląda. I tu jest jedna z tych miejscowości, a druga, w której się właśnie teraz znajdujemy, jest tutaj. Jak widzicie, te wszystkie maszyny, które tutaj mieliśmy na starcie, znaczy
możemy do nich wejść, ale nie mogę ich kupić, mogę je chyba używać. Tak się zastanawiam, czy to ich, ewentualnie header mógłbym mieć własny, nie wiem, nie testowałem aż tak długo, żeby się zorientować, ale jest to naprawdę dosyć ciekawa opcja. Zastanawiam się, czy tutaj jest coś? Nie. To oczywiście za chwilę tutaj sobie w szczegółach będziemy też chodzili. Przechodzimy natomiast do kalendarza, ponieważ tak jak wcześniej tutaj powiedziałem, mamy tutaj dwie dodatkowe uprawy. Alfa, czyli jest to lucerna i mamy jeszcze clover, czyli mamy koniczynę. Jeżeli chodzi o kalendarz upraw, to on został również zmieniony, dlatego mamy tutaj wersję ozimą i jarą niektórych zbóż, na przykład jęczmień. Proszę bardzo, w kwietniu jest tutaj wysiewany, w maju i są te okresy zbiorów wydłużone dla poszczególnych upraw. Kukurydzę na przykład zbieramy w okresie zimowym, tak więc to jest też ciekawie tutaj, oczywiście na ziarko, tak? Znaczy, no możemy też sobie tam pewnie i kiszonkę z tego zrobić, tak więc dosyć ciekawie się tutaj prezentuje. Zimowymi miesiącami też można tutaj zbierać. Nie można siać trawy na przykład, ale można ją zbierać teoretycznie, tak więc jest to ciekawe. Jeżeli chodzi o budynki inwentarskie na samym starcie, to mamy tutaj chlewnię, jest to duża chlewnia, mamy tutaj pastwisko dla owiec, jest kurnik, jest obora dla krów i jest pastwisko dla krów, tak więc naprawdę dobrze się tutaj dzieje i to jest na pierwszym gospodarstwie, a tutaj jest ich kilka. Każde z tych gospodarstw właśnie ma swoje budynki inwentarskie. Jeżeli chodzi o kontrakty, to tych kontraktów, jak zauważycie, jest bardzo dużo tutaj na starcie. One są dobrze tutaj wycenione z racji tego, że tutaj pola są raczej duże, ale niekoniecznie są jakieś gigantyczne. Widzicie, tutaj jest jedno pole, które ma tutaj powierzchnię prawie 30 hektarów, tak więc fajnie, rzepak zebrać z tego i uzyskać 82 000 przychodów. Można tutaj też właśnie w taki sposób gospodarzyć, że być takim kontraktorem trochę, żeby właśnie siać nie swoje pola, generalnie mając swoje maszyny. Więc tutaj też taki pomysł może być. Więc tych kontraktów jest dużo i są nawet te kontrakty, które są standardem Farming Simulator 25, między innymi usuwanie skał, transport drzew i wycinka suchych drzew. Na starcie, tak jak wcześniej powiedziałem i przeczytałem w opisie, mamy tutaj produkcję, ale to nie są takie produkcje, że coś tam produkujemy, tylko raczej przetwarzamy, między innymi mamy suszarnię dla kukurydzy, która jest, jak widzicie, zasilana propanem. Bardzo fajnie, przywozimy kukurydzę, ona jest zasilana propanem i mamy suchą kukurydzę. Mamy również fermenting silo, jest to taka wieża fermentująca, która potrafi przerobić, to jest lucerna, później kończyna, jest sieczka i trawa. I z tego wszystkiego możemy sobie zrobić kiszonkę i to zobaczcie, jakie potężne ilości tej kiszonki będą robione. Tak więc fajnie jest to również, że jest tutaj pewien taki strata. Jeżeli to nie jest taki przelicznik 1:1, no i mamy tutaj szklarnię dla sadzonek ryżu. Możemy sobie te sadzonki również tutaj produkować. To są oczywiście produkcje, które posiadamy, natomiast zobaczcie, ile jest tutaj produkcji, które znajdują się na mapie. Mamy możliwość produkowania pizzy, biogazownia jest duża, tak więc fajnie. Ona jest taka w miarę standardowa, jeżeli się nie mylę, tak, dosyć standardowa. Mamy cementownię, jest cieśla, mamy również mleczarnię, dosyć standardowe tutaj produkty, tak, tylko że tutaj jeszcze jest soja milk, czyli mleko sojowe, bo właśnie szukałem tego. Następna rzecz, mamy tutaj produkcję wina, tak więc to jest fajnie, tak więc wiecie, dlaczego ta mapa nie może być na ModHubie, ponieważ tutaj no, PEGI 3 tak za bardzo nie ogarnia takich rzeczy. Fabryka konserw, tak to się tutaj prezentuje, jest młyn. Mamy tutaj produkcję, to jest kukurydziana mąka, to jest ten dodatkowy produkt. I proszę bardzo, produkcja whisky, tak więc fajnie to też wygląda. Montana Bakers, czyli mamy tutaj możliwość dodatkowo produkowania makaronów. Zobaczcie, jest wytwórnia olejów i tutaj mamy również dodatkowy olej z kukurydzy. Jest przędzalnia, tutaj produkujemy bioetanol. Mamy tutaj tartak, jest również browar, z jęczmienia i z wody produkujemy piwo, jest zakład krawiacki. Tyle tego, mnóstwo ciekawych rzeczy i nowe, fajne produkcje. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży,
Jest ich tutaj, akurat to są maszyny. Się tak zorientowałem, że o co tu chodzi. Zobaczcie, jak dużo jest tutaj na samym początku. Oczywiście, jak mamy te fermenting silo, to są na tych gospodarstwach. Pójdziemy sobie jeszcze do sklepu, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. O, między innymi tak wygląda ta jedna z tych dwóch miejscowości. Ta, która jest w środku mapy. Nie ma tu żadnych budynków gospodarczych, silosów również. Tutaj też budowlanych nie ma. Nie sprawdzałem tego wcześniej i zbiorników również, ale w produkcjach już powinno coś tutaj się pojawić, czy też nie. Nie widzę. Nie, są. Tak więc fajnie, że można postawić różne ciekawe rzeczy. Punkty skupu nie. I szklarnie nie. Nie widzę. Uprawy i jeszcze generatory. Jeżeli chodzi o obory, to tutaj chyba też nie ma. Z tego, co się orientuję, chyba to jest tu problem z tym robotem karmiącym. Gdzieś to przeczytałem w jakichś opiniach, ale to może być jakiś inny problem. Jeszcze nie wiadomo, czy to było przed ostatnim patchem, czy po ostatnim patchu, tak więc to też trzeba wziąć, uwzględnić. Tutaj też również czytaliśmy o tym, nie wiem, czy tutaj będą jakieś elementy dekoracyjne dla tej mapy, ale na pewno będą tutaj dodatkowe tekstury, bo o tym jest mowa. Nie wiem, czy tutaj jest ich więcej. No są może. Zobaczcie tutaj jaki pociąg i długi skład. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nieźle, co nie? Naprawdę ten skład jest długi. I zobaczcie, jak on fajnie tutaj sobie jedzie, bo tutaj jest akurat... rozjeżdża się ten. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. No, bardzo się ciekawie tutaj zapowiada. Przetabujemy się na nasze gospodarstwo, czyli znajdujemy się na Big Sky, jak to się nazywa? Już nie pamiętam, bo to gospodarstwo, tak, Big Sky Acres, czyli, zobaczcie, właśnie spróbuję wsiąść do pociągu, czy nie wiem, czy będę mógł, ale tutaj odwiedzimy sobie. Gdzie on tutaj będzie jechał, ten pociąg? Nie wiem, gdzie on będzie jechał. Jest... O, właśnie, przejechał sobie tutaj. I z tymi wagonami sobie mknie. Elegancko. A za tym jest nasze pole. To jest nasze pole, jeżeli się nie mylę. I zobaczcie, ten pociąg objeżdża nasze pole. A w środku, tak, to jest nasze pole. I tutaj rzepak jest. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No, rewelacja. Autentycznie. Objeżdża sobie ten pociąg. I z tej strony tam wyjeżdża. A, tutaj jedzie. Musiałbym sprawdzić autentycznie, jak on tutaj jeździ. To jest akurat z Farming Simulator 22 wyciągnięte, co nie? O, jak to jest fajnie zrobione. To był taki punkt... To była chyba też punkt taki sprzedaży Farming Simulator 22 na mapie... na Elm Creek. Tak? Tylko fajnie to jest przerobione. Rewelacja. Ja bardzo lubiałem ten budynek. Bardzo lubiałem na Elm Creek. Dobra, ale nie, wracajmy na nasze gospodarstwo, bo tu jest naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, bo tak jak powiedziałem, mapa cechuje się tym, że ma dosyć dużą ilość detali, jak na duże amerykańskie mapy. To nie jest coś takiego, że w oddali nic nie widzimy, nie? A tutaj widać jakieś tam zabudowania, jak się gdzieś w tą stronę popatrzy, to jakieś inne budynki. Nie ma czegoś takiego, że jesteś całkowicie osamotniony, że nie masz sąsiadów, nie? Wręcz przeciwnie, tutaj czasami samolot nad gospodarstwem przelatuje. On ma chyba taką trasę, że przelatuje nad wszystkimi gospodarstwami. Dobra, kiedy założona została nasza farma? W 1990 roku, 35 lat temu. I tak się prezentuje. Ta farma jest czerwoną. Widziałem, chyba inne farmy to mają jakieś niebieskie budynki, zielone budynki. Tak więc one chyba różnią się kolorami. No, strach na wróble, on jest chyba powiększony tutaj. No dobrze, jest tutaj dosyć dużo sprzętu i to wersje oczywiście US, amerykańskie, czyli mamy John Deere 6R, tutaj 300 konnego, tak więc fajnie. Jest beczka, rozsiewacz do nawozu i to w charakterystycznych takich amerykańskich garażach. Dobra. Przejdziemy sobie do drugiego tutaj garażu, bo tutaj jest ciężarówka, jeżeli się nie mylę. Jest case z turem, tak. Jest case z turem. Mamy tutaj farmala i jest paszowóz. No, dosyć duży paszowóz. On się tutaj na pewno przyda. I mamy ciężarówkę Volvo. A tutaj to jest bardziej... Mamy takie pomieszczenie, ale tutaj
Nie ma żadnego triggeru do naprawiania. A tylko jest po prostu takie pomieszczenie tutaj, tak? Okej, wychodzimy sobie stąd. Tak więc na razie dwie maszyny. Chciałem zobaczyć, czy to się otwiera. Otwiera się, dobra, wszystko. Bo tutaj nie sprawdzałem tego. I jeżeli chodzi o naprawy, to tutaj? Nie, to nie tutaj. Tutaj mamy opryskiwacze. Znaczy opryskiwacz jeden. Ciekawe, czy tam można wejść jakoś, bo ja tam u góry chyba nie byłem. W wielu miejscach tutaj nie byłem, mimo tego, że ja chodziłem sobie po tej mapie z jakieś 2 godziny. Więc jest to duża mapa, naprawdę. I dużo właśnie rzeczy tu jest do odgadnięcia i przyjrzenia sobie. Tu jest właśnie ta wieża fermentująca, w której możemy robić bezpośrednio, przerabiać poszczególne tam zielonki na kiszonkę, tak? Duża pojemność, w związku z tym nie ma tutaj chyba silosów na kiszonkę, przynajmniej na gospodarstwach, bo mamy coś takiego i to powinno wystarczyć. Tutaj pojemność jest chyba 1 000 000 litrów, więc całkiem nieźle. No i mamy oborę. Obora, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze pamiętam, na 500 krów. Uwaga, tutaj mleko stąd pobieramy. Tak się prezentuje ta obora. Okej, wejdziemy sobie do środka. 500 krów? Tak, 500 krów. Zobaczcie, ile tutaj można gnojowicy przytrzymać. Słomy 100 000 i pokarmu 500 000. No dla 500 krów, no to jest troszkę. Zobaczcie, jaki mają te krowy duży wybieg, duże pastwisko. Nie jestem do końca pewien, czy tutaj ta łąka działa, bo w komentarzach gdzieś przeczytałem, że ta łąka nie do końca działa. I że tutaj ten grazing nie do końca działa. To należałoby sprawdzić. Ja szczerze mówiąc, nie sprawdzałem takich rzeczy. Niestety. Może powinienem to sprawdzić, ale nie zrobiłem tego. Duży basen, 1 000 000 litrów gnojowicy. Więc fajnie. I tutaj można sobie otworzyć tą bramę. W sumie to najlepiej byłoby pokazać wam z lotu. Ja sobie to zaraz włączę tutaj tryb latania i zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione. Autentycznie. Tu mamy jakieś takie jeziorko, chociaż jest tutaj strumień, jest taka dolina i tą doliną płynie strumień. Ale tutaj jest jak gdyby taka, nie wiem, czy to naturalnie, ale jest taki mały wodospad, taka jak gdyby tama chyba. Jest taki, nie wiem, czy to naturalnie utworzone takie jeziorko i później dalej sobie płynie tutaj ten strumień. Jak widzicie, autor naprawdę chciało mu się, żeby właśnie na takich dużych mapach zadbać o pewne tego typu szczegóły i bardzo to fajnie tutaj wygląda. Ta roślinność, no naprawdę jest fajnie, rewelacyjnie moim zdaniem to wygląda tutaj. Tutaj jest jakaś szopa, tutaj nawet nie wiem, czy coś się znajduje. Na mapie nie ma znajdziek, tak więc nie szukajmy tutaj znajdziek. I tak to mniej więcej się tutaj prezentuje, takim wąwozem troszeczkę tutaj jedziemy i zauważcie, ta mapa nie jest płaska. Oczywiście są, tak jak tutaj, jak już weszliśmy, jest tak wypłaszczone te pole, na przykład tutaj, ale to nie jest coś takiego, że ta mapa jest całkowicie płaska. Bardzo w sumie fajnie się tutaj to prezentuje. Tak więc mamy tutaj oborę i na starcie jest dosyć dużo pól. Mamy tutaj pole 8-hektarowe, tutaj troszkę mniejsze, trochę więcej niż 4 hektary. Tutaj mamy 1,5 hektara. Tutaj jest 6,60, ale tych pól jeszcze jest więcej. Tutaj jest te okrągłe pole. Okej, tu jest ten rzepak, 8,5 hektara. Mamy tutaj pole również, więc trochę tych pól jest. Jeszcze patrzę, czy gdzieś jest jeszcze jakieś. Nie, to chyba wszystkie, jeżeli się nie mylę. Tak, to chyba są wszystkie. Zresztą te maszyny, które wam teraz pokazałem, to jest tylko część, bo my chodziliśmy i to było takie duże, wydawało nam się, to tylko w tej małej części tak naprawdę. Teraz przechodzimy w ogóle, żeby zobaczyć nasz dom, do którego oczywiście też możemy wejść. I jeżeli się nie mylę, to taki dom na standardzie można wybudować, co nie? I tutaj chyba jest trigger snu, co nie? Można się przebrać. A trigger snu jest chyba po schodach do góry? Jeżeli się nie mylę. Nie ma? A, tutaj jest. No tak. No dobra. Trochę się zgubiłem. Dobrze, ale to jest nasze gospodarstwo i uwaga. Ta część jest nasza, tamta część jest nasza, bo wszystko jest tutaj czerwone, to jest nasze, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak więc mamy tutaj takie mniejsze pomieszczenie. Można tutaj pick-upa postawić sobie na przykład, jeżeli chcemy. I teraz tak. Jeżdżając tutaj troszeczkę tak pod górę, otwieramy. Mamy coś takiego. Taką stodołę. Okej.
I ona ma 2 tutaj chyba poziomy, jeżeli się nie mylę. Tutaj otwieramy. Okej. Bo pod spodem mamy oborę. I ta obora jest na 500 sztuk. Znowu. Okej. Tak więc druga obora. Fajnie to też taki wygląda, taki jak gdyby przewoźny paśnik. Co nie? I tutaj jest miejsce na belki, tak. Więc tak to jest. I znowu dużo miejsca. Tylko też nie jestem pewien, czy tutaj grazing działa. To trzeba by sprawdzić. I zobaczcie znowu. Autentycznie. Można zrobić naprawdę dużą mapę i ta ilość szczegółów nie jest przytłaczająca. No, umówmy się, nie? Ale jest po prostu ciekawiej, co nie? Jest o wiele ciekawiej niż na 95% map dużych, które grałem. No. Nie było ich dużo. I niedużo ich aż sprawdziłem, ale jest to ciekawe. Tutaj mamy możliwość pobrania gnojowicy i teraz tak, żeby dojść do owiec, tam trzeba by nieźle kawał pobiec. Nie będziemy biegli, tylko się przeniesiemy. I tutaj mamy owczarnię, również na 500 owiec i podobna sytuacja. Jest tutaj teren ogrodzony aż do tego strumienia. Tak więc, moim zdaniem, rewelacyjnie to się tutaj prezentuje. Tutaj rozładowujemy sobie zwierzęta. No i fajnie. Fajnie to wygląda tutaj. Tutaj można wjechać jeszcze też, tak? Nie wiedziałem. Aha, bo tu już się zaczyna te pastwisko. Dobra, okej. I tutaj będzie wełna się spawnowała również. Tak więc, rewelacyjnie. No i znowu to, o czym mówiłem, że fajnie, pola może i są na w miarę takim równym terenie, ale są takie dolinki. Zobaczcie, jak tam fajnie wygląda taki mostek, przejazd kolejowy, żeby przejechać na drugą stronę. Taki wiadukt, może raczej nie przejazd kolejowy, wiadukt, bo przejeżdżamy sobie na inne pola tędy. Tutaj? Więc, czy nie, tutaj. Tutaj, tędy. Okej, czyli na razie byliśmy tutaj. Teraz przejdźmy jeszcze tutaj, bo tutaj są ule. No i doleciliśmy tutaj do pasieki, która się znajduje właśnie w tym oto miejscu. Okej, i jak widzicie, a może nie, mamy tu już trochę miodu. Więc spadniemy sobie na dół. Więc tak to wygląda. Bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo rzadko widzuję mapę, na której na starcie mamy, nie wiem, pasiekę jakąś. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Jeszcze fajne są te ule tutaj poustawiane. Rewelacja. Fajnie to wygląda, autentycznie. I mamy trochę tego miodu również. Więc to jest duży plus. No dobrze, tak więc byliśmy tutaj. Teraz wracamy na drugą stronę tego gospodarstwa, bo tutaj chlewnię jeszcze trzeba będzie pokazać. Czyli tamta część, stamtąd przyszliśmy, teraz przechodzimy na drugą. I teraz tak, otworzymy sobie tutaj sprzęta, bo tutaj jest chlewnia. Chlewnia na 500, a jakże 500 świń. Więc rewelacyjnie, duża. Ta chlewnia jest również tutaj. Okej. I mamy silosy. Nie wiem, ile tu się mieści, szczerze mówiąc, nie sprawdziłem tego wcześniej. Tu jest silos. Okej. Na 2 miliony, a tu mamy suszarnię do kukurydzy. Czyli to tutaj i szklarnię. Jeszcze nie byliśmy w szklarniach. No to idziemy do szklarni. Szklarnie, gdzie robimy sobie sadzonki ryżowe. Okej. To są Stany Zjednoczone, tak więc uprawa ryżu. Nie wiem, czy w stanie Montana akurat, ale w południowych Stanach jest. Zresztą ten długoziarnisty ryż często jest nazywany amerykańskim. Jeszcze tak, chciałbym tam pobiec, bo tam widzę jest BGA, ale jeszcze tutaj nie wiem, czy ja już byłem, bo tu jest jeszcze kilka maszyn, między innymi kombajny. No i właśnie tu jest tutaj header stoi sobie tylko, a kombajn z drugiej strony. I oczywiście musi być przystawka do headeru, do kukurydzy, przepraszam. No i kombajn też nie byle jaki, co nie? Chociaż na samym starcie, no jest trochę areału, ale nie jest aż tak dużo. Ale no jesteśmy dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o maszyny, nie? Również. Czyli ja tutaj kosiarki sprawdziłem. Nie wiem, gdzie jeszcze są gdzieś kosiareczki. Bo tutaj powinny być kosiarki Samasza, jeżeli się nie mylę. Powinny być. Tylko nie wiem, gdzie one są już. Autentycznie. Dobra. A, tutaj nie ma? A są, no właśnie. Teraz je wreszcie znalazłem. Tu jest następny John Deere. Okej. I mamy siewniki, mamy wał i kosiarki. Jeszcze gdzieś czołowa jest kosiarka? Jest tutaj. Fajnie to jest tak poukładane. Okej.
No i to chyba wszystko, bo byliśmy tam w tej chlewni i zobaczcie, jak dużo czasu nam zajęło obejście po prostu naszego gospodarstwa, a też nie jestem do końca pewien, że to wszystko, bo tutaj jeszcze mam biogazownię, ale tak, musielibyśmy ją kupić. Tą biogazownię. Nie wiem, ile ona kosztuje, można by nawet sobie sprawdzić. Jest taka dosyć taka podobna, bo to z landem trzeba jeszcze kupić. Mamy duże silosy, takie jak na Elm Creek, Farming Simulator 22 i biogazownia. Troszeczkę wygląda tak jak właśnie na Elm Creek, co nie? Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo startowe. Teraz spróbujemy popatrzeć sobie może na jakieś inne gospodarstwa. Widzę, że tutaj jest jakieś gospodarstwo. Spróbujemy zakupić ten teren. Kosztuje 481 000. Widzę, że na tym gospodarstwie będziemy mieli hodowlę bydła i są owce. Jeszcze nie wspomniałem, ale na moim gospodarstwie jest kurnik. I on powinien być tutaj. Nie wspomniałem, ale jest. Taki, wiecie, w miarę standardowy. Teraz z powrotem wracamy do Snow Cap Hollow Farm. Tak się nazywa ta farma i może zaczniemy od domu. A on się tutaj prezentuje. Już się ciemno robi? Nie, no bez przesady. I to jest ten domek z mapy amerykańskiej, Riverbend Springs, co nie? Okej. I zauważyliście to, o czym wcześniej mówiłem, że tutaj te gospodarstwa mają swoje kolory. I fajnie, w trybie multi to możecie sobie nawet przybrać taki kolor gracza, nie? Niebieski kolor. Jest to ten garaż, który był taki sam chyba jak na tym moim gospodarstwie startowym, tylko że różni się kolorystycznie. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj. O właśnie, bo tutaj mamy owczarnię. I znowu ciekawa sytuacja. Zobaczcie, taki wiadukt. Bo tutaj jest znowu, co? No tutaj mamy, o właśnie, taką dolinkę. Samolot w ogóle leci, nie wiem, czy widzicie to, o czym mówiłem, że on lata nad naszymi gospodarstwami. Naprawdę fajne to wygląda. Może lepiej nawet z takiej wysokości. Zobaczcie, jak to wygląda. Na tych gospodarstwach nie ma maszyn, tak więc nie będziemy tutaj patrzyli, jakie są maszyny. Jeżeli coś wygląda, że jest maszyną, to jest tutaj ozdobą raczej. No i mamy podobny układ, to o czym mówiłem, że na każdym gospodarstwie powinien być silos, powinna być suszarnia do kukurydzy, powinien być ten silos fermentujący tutaj. No i później ewentualnie troszeczkę się różni tym, czy tutaj mamy, chyba bydło to jest chyba też na każdym gospodarstwie. I zobaczcie, jakie duże pastwiska są tutaj. Okej. I ten teren, autentycznie, on nie jest nudny na tej mapie. On nie jest nudny. Te drogi mają fajne mosty. Jest to naprawdę, moim zdaniem, całkiem ciekawe. Tak więc to tyle. Jeszcze tak, gdzie chcielibyśmy tutaj sobie pójść? Bo chciałbym jeszcze odwiedzić ten open lot, czyli jest to taka działka budowlana. Weźmiemy sobie to, kupimy. Wylądowałem na tej działce, którą przed chwilą kupiłem i jestem przekonany, że większość z was pewnie wyobrażała sobie, że tutaj będzie jakiś wybetonowany teren i tak dalej, ale nie, to jest open lot, czyli działka. Autentycznie jest to kawał landu ze swoimi plusami i minusami. Tutaj trzeba to ewentualnie jakoś ogarnąć. Dodatkowo dodałem sobie jeszcze kasę, bo tutaj rzeczywiście trzeba będzie jeszcze dużo wydać. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Są jakieś górki, mamy tu jakąś rzeczkę, która czasami chyba wysycha. Jest tu jakieś jezioro nawet. Nie wiem, czy to jezioro należy do nas. I tutaj jest chyba las. Ten las chyba do nas nie należy. Chociaż wydaje się, że może też należeć do nas. Tak więc można by kupić to i ewentualnie wyciąć te drzewa. Nie wiem, czy to do nas należy. Tak, to są te drzewa, to są nasze. Czyli powiem wam, że to mogłoby się tutaj całkiem szybko zwrócić. A ewentualnie to można by zrobić jakąś łąkę albo pastwiska dodatkowe, jeżeli byście mieli takie potrzeby. Dlaczegoż by nie? Dobra, tak więc lecimy sobie tutaj, ponieważ jedna sytuacja. Tutaj wygląda to tak, jakby to było następne gospodarstwo, bo w rzeczywistości jest to zielone gospodarstwo, zobaczcie. Tutaj i jeszcze dodatkowo mamy tutaj stację benzynową, tak więc odwiedzimy sobie stację benzynową, która tutaj wygląda tak, ponieważ ona jest częścią tego gospodarstwa. Tak więc trzeba kupić land numer 136 Copper Creek Homestead. Tak więc ile on kosztuje? No 500 000, więc sobie to kupimy. I tutaj za chwilę pokażę nam się produkcję i może nie tyle produkcję, ale jak widzicie są owce znowu, kurnik, mamy chlewik, jest domek i widziałem, tak,
Tutaj jest produkcja, czyli suszarnia tego kukurydzy, przepraszam. I mamy grind silo, tak? Zresztą zaraz zobaczymy. Tak, wszystko się zgadza. Czyli co? Następne gospodarstwo, które tutaj znaleźliśmy, jest to gospodarstwo zielone. I zobaczcie, jak one ładnie jest tutaj rozrzucone, co nie? Szczerze mówiąc, gdybym był właścicielem tego gospodarstwa, chętnie bym kupił ten teren tutaj, obok, sobie te drzewa wyciął i tak dalej. To by był dobry pomysł. Idziemy tutaj, w to miejsce, ponieważ mamy tutaj produkcję. To jest cieśla w tym przypadku i kolejna stacja benzynowa, ale to już jest teraz stacja benzynowa łącznie z amerykańskimi ciężarówkami, które tutaj robią po prostu jako ozdoba, tak? Więc tak to się prezentuje, a tutaj mamy cieślę, czyli jedną z tych produkcji. Czyli jesteśmy tutaj. Fajnie to jest poopisywane, zobaczcie, Road 315 i tu jest następna taka otwarta działka. O, właśnie tam byśmy ewentualnie uderzyli i to kupili. Więc dosyć ciekawie to jest. Nie jest to tak zrobione, że wszystko to jest tutaj pola i tylko i wyłącznie pola. Nie ma czegoś takiego, że te tereny nie są jak gdyby zaadaptowane albo zorganizowane, albo mamy możliwość tutaj kupienia wszystkiego. Znaczy, chyba cały teren na tej mapie można kupować, tak więc, no naprawdę jest to fajnie. Czyli tu jest cieśla, tak, a tu jest sawmill, czyli mamy tartak, tak? Odwiedzić. Jak to wygląda ten tartak. Okej. Jak się to prezentuje. Tutaj mamy też lasy. Skoczymy do tego lasu. Nie będziemy go kupowali. Baobaby są. Taki mieszany las. Tak więc okej. No jest to duża mapa, tak więc ciężko prezentować. Route 87. To jest autostrada, tak? Co nie? Fajnie to jest. Naprawdę mi się to bardzo spodobało. Tu byliśmy, tak? To już kupiliśmy. Tutaj też, tu jest nasza. Byliśmy tutaj. Kupiliśmy te dwie działki, znaczy jedną z nich. Do tego lasu nie będziemy tam się już zapuszczać. Jest tutaj jeszcze restauracja jako punkt sprzedaży. I zaraz zobaczymy, jak tutaj w ogóle to klimatycznie wygląda. Mamy rzekę. Mamy rzekę, która też fajnie się tak wije, w sensie, że nie jest taka prosta. Meandruje. Bardzo ciekawe. Autentycznie. Nie dziwię się, że ludzie bardzo, bardzo lubią tą mapę. Amerykanie niekoniecznie mówią, co niektórzy mówią, że to nie do końca wygląda jak Montana, no ale Montana jako stan też jest dosyć różnorodna, być może. I w ogóle autor robi mapy do 19, do 22 i robi coś takiego, że nie wiem, jakiś stan do 22, już nie pamiętam, chyba były 3 stany, a tutaj zaczyna Farming Simulator 25 z Montaną. Okej, tu jest open lot i widzę tu jakieś zabudowania, chciałem zobaczyć, co tam jest, bo to, o czym mówiłem, duży plus tej mapy to jest naprawdę, jak na tego typu dużą mapę, dosyć duża szczegółowość. Mamy jakieś takie, o zobaczcie, coś takiego, bagier, że tutaj jest, tu jest chyba nawet cementownia, to nie? A nie, też jest zrobione, no trochę tak na sztukę wymuszone to jest, no ale dobra. Jest to cementownia, jeżeli się nie mylę? Tak, jest bagier, dobra. I mamy cementownię, tutaj dodatkowo stacja wapnowania numer 1, bo pewnie jest ich więcej. Montana Hay Company, czyli tutaj będzie można sprzedawać siano, jak mi się wydaje, po nazwie. Wow, jaki wiadukt jest, jak na japońskiej mapie. Rewelacja, co nie? Aha, bo to jest ten highway. Dobra, i teraz doczłapaliśmy się powoli. Agricore Montana. Następny punkt sprzedaży. A, dobra, jakieś silosy. Wow, jak to fajnie też wygląda. To jest chyba z tej amerykańskiej mapy wyciągnięte, co nie? Te budynki są takie monumentalne. Lubię, jak są takie budynki przemysłowe i takie wielkie. Mamy przędzalnię. Tutaj jest następny punkt sprzedaży. Równie monumentalne budynki. Lubię coś takiego autentycznie. Jest McDonald's nawet. No nie, no klimacik jest naprawdę fajny. Zobaczcie, jest McDonald's. Jest naprawdę. Ale się tak kopci z tego McDonalda dosyć mocno. Ciekawe, czy można do niego wejść. A nawet spróbujemy sforsować drzwi. Czy można tutaj wejść? Zobaczymy. Nie, nie można tędy wejść. Może gdzieś... może jeszcze jest zamknięty. Tak sobie tłumaczę, że jest jakiś drive-thru, żeby było naprawdę tak wybitnie amerykańsko, że tutaj... Nie widzę.
Nie widzę. No ale jest McDonald's. Nie, no to rewelacja, autentycznie. Rewelacja, to mi się też podoba. Hobson Strip Mall, czyli następny punkt sprzedaży. I tu mamy teraz możliwość zobaczenia, jak wygląda ta druga miejscowość, tak? To mnie też ciekawie się prezentuje. 6 osób i można tutaj grać. Mapa jest troszeczkę ciężkawa, to trzeba przyznać. Tak więc, jeżeli macie troszeczkę słabsze komputery, to może zejdźcie troszeczkę z ustawieniami, bo może być tutaj ciężej. No ale to jest duża mapa i to, o czym mówię, to jest dosyć dużo szczegółowości. Tak więc to nie jest taka nudna czasami. Często te duże takie mapy mają takie, wydaje mi się, że trochę nudne są. Tak jak ktoś w komentarzu pod prezentacją podobnej mapy napisał, że co to jest? O, zobaczcie, Farm Sims Show jest tutaj nawet. No, to jest ukłon w stosunku do znanych nie polskich youtuberów, ale amerykańskich. DJ i Klucz jest chyba, tak? Oni prowadzą taki The Farm Sim Show. Czasami. No to jeszcze widać, że Farming Simulator 22, co nie? Okej. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I tu się nazywa... czyli miejscowość się nazywa Hobson. Dobra, to dlatego już jest Fire Department. Czyli tutaj można wejść i są animowane jakieś... Wow, fajnie to wygląda. Jest tu jakiś chief. Wow. No, nieźle. Teraz tylko Emergency DLC, żeby było. Ten dodatek, który był w Farming Simulator 22 z tymi z wozami strażackimi i tak dalej, z pożarami albo z wypadkami. No i proszę bardzo, mamy. I w tamtej drugiej miejscowości też ma być podobnoż, bo czytałem. I fajnie też klimatycznie wyglądają te domki i tak dalej. Rozumiem, dlaczego ludzie tak się zachwycają tą mapą. Znaczy, z perspektywy Europejczyka może to nie jest zbyt ciekawa mapa, ale umówmy się, no te amerykańskie mapy z naszej perspektywy nie za bardzo się zawsze wydają ciekawe, bo brak tych detali jest. Oczywiście tu nie może być coś takiego jak na mapach europejskich, gdzie jest, na takich małych mapach, gdzie jest mnóstwo detali, tak? W ogóle to wyglądało trochę dziwnie, nie? Tak samo jak wy jesteście przekonani, że ta mapa szkocka też będzie miała tam jakoś dużo roślinności i tak dalej. No nie, no Szkocja raczej nie, a zwłaszcza te tereny górzyste nie są jakieś wybitnie różnorodne, jeżeli chodzi o roślinność, tak więc ja bym się tam nie napalał, bo tam już widzę, że co niektórzy, że ta mapa będzie pusta, no? Taka jest Szkocja, tak więc o czym my tutaj mówimy. Następny punkt przywoływania. Następna stacja benzynowa, jest ich tutaj dosyć dużo. Ten highway jest tutaj ciekawe, zobaczcie, reklamy. To też jest fajna sytuacja, kiedy masz mapę i chyba, wiecie co, napiszcie w komentarzu, czy niedobrym byłoby pomysłem, żeby więcej sięgać po mapy spoza takiego głównego nurtu, czyli spoza tych modhubowych, bo te modhubowe, wiadomo, że one muszą być, one są ograniczone. Raz, że jest PEGI 3, raz, że są licencje i tak dalej, konsole i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, skrypty. A tutaj proszę bardzo, jest to modyfikacja taka, prawdziwa modyfikacja, gdzie autor ma jakiś swój pomysł i żaden Giant Software nie będzie mu tutaj mówił, że a czegoś tam nie może. Jak on sobie chce BP stawić, to sobie wstawi. Stacje BP, reklamy McDonald'sa i tak dalej, i tak dalej. Chce mieć fabryki whisky? Są. I tak dalej, i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, chyba będę więcej próbował i będę więcej prezentował dla was map spoza tego głównego nurtu, bo one są moim zdaniem ciekawsze. Często mają błędy, owszem, to prawda, często są słabiej zoptymalizowane, różne dziwne rzeczy mogą się na nich dziać, ale jedna rzecz, one są na pewno ciekawsze niż te takie, które znamy z modhubu. Zdecydowanie. No i teraz tak, właśnie, szukałem tej winiarni, bo chciałem zobaczyć, jak ona się prezentuje. Liczyłem, że coś bardziej okazałego, te budynki są takie... No są. No ta winiarnia tutaj, chyba te winicje, te winice w Montanie to tak... Ale fajne logo jest.
Nie wiem, jakie skrzynki, może za chwilę wygeneruję je tutaj, żeby sprawdzić, jak one wyglądają. Wygenerowałem wszystkie palety produktów, które tutaj dodatkowo można produkować, między innymi jest piwo, tutaj co to jest? O, to jest właśnie wino, tutaj mamy makarony, tu jest ten propan, tu jest mąka, tutaj są pizze, o, tutaj jest Jack Daniels, no, fajnie. I też, co ciekawe, te palety są też zindywidualizowane. To, o czym mówiłem od samego początku. Ta mapa ma dosyć dużo szczegółów, jak na mapy amerykańskie. Duże mapy amerykańskie, trzeba przyznać. A więc tu jest ta winiarnia, która może nie jest zbyt ciekawa. Natomiast właśnie fabryka konserw, może tam nie będziemy szli. Tutaj wytwarza się ten etanol. Tak w sumie można by kupić i sprawdzić. Co, come on, o, jakie fajne logo. Jakiejś drużyny uniwersyteckiej albo koledżu. W sumie dobra, spróbujmy i zobaczymy, z czego ten etanol się robi. Z jakiego rzepaku? W sumie można by to też sprawdzić. 200... I teraz tak, zobaczymy, jak to wygląda. Okej, fajnie. Czyli znowu propan jest potrzebny do tego. To jest bardzo fajna rzecz. I do tych silosów jest potrzebny... tutaj nie, ale do... O właśnie, propan jest potrzebny. Czyli fabryka propanu jak najbardziej by się przydała. Jack Daniels z czego będzie robił? Okej, z kukurydzy. A, proszę bardzo, trzeba mieć suchą kukurydzę jeszcze. Fajnie, żeby bourbona robić. No tak, z kukurydzy się robi. Jeszcze jęczmień, woda. Świetnie, świetnie. I tutaj to samo. Tą pastę, mąka i tutaj te mleko z soi się tylko robi i wodę trzeba będzie dotargać również. No to ciekawe. Cementownia, okej. I tutaj ta pizza. Mamy dwa... Aha, bo jeszcze z grzybami. Właśnie jest z chili na przykład, a tu jest pepperoni chyba. Nie, też chili, ale bez grzybów. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj naprawdę jeszcze dużo jest zwiedzania. Czyli miejscowość Hobson, bo się tak ona nazywa, zostawimy za sobą. Jeszcze tego szukam, gdzie jest tutaj Johnny Walker, żeby sobie tutaj oil plant, nie wiem, zaraz. Następna chyba, czy to jest następna? Bison Ridge Farm. Dobra, kupimy sobie tą farmę. 173, niedroga. I tutaj gospodarstwo to brązowy kolor, tak? Tak się prezentuje, jest kurnik, jest duży zbiornik na gnojowice. Rewelacja, niedaleko pociąg przejeżdża. Tam się coś ciekawego dzieje. Czyli trzeba by przeskoczyć. Autentycznie tu jest dużo ciekawych rzeczy. Ten teren ewentualnie kupić. Bo tutaj jest napisane również, że są wolne jak gdyby takie obory, że kupujesz gospodarstwo, ale też można gdzieś dodatkowo jeszcze coś takiego, więc kupimy sobie tutaj i tutaj będziemy mieli oborę za niewielkie pieniądze. Zobaczcie, tylko 40 000. A proszę bardzo, mamy oborę. Fajnie, bo można gdzieś sobie trzymać osobno te bawoły na przykład, co nie? Rewelacja. I do tego gospodarstwa można później dokupić, tutaj drogą sobie podjeżdżać. Ciekawe, naprawdę jest ciekawe tutaj zrobione. I przechodzimy sobie do następnego gospodarstwa. Najprawdopodobniej niewiele też kosztuje. I jaki to jest kolor? Nie wiem, czy to jest szary? Szary, powiedziałbym. Nawet mostek mamy na gospodarstwie. Bo przed chwilą o tych mostach mówiłem i tutaj nawet w tym gospodarstwie jest mostek, tak więc jest całkiem nieźle. Dobra, te obory sobie oczywiście się powtarzają w jakimś układzie, pewnie większość z nich jest właśnie tutaj na 500. Dlatego też wnoszę, że rzeczywiście tutaj ten grazing niekoniecznie może działać. Zobaczcie, zauważcie, że te obory mają stacjonarne, jak gdyby na stałe tą wielkość, ilość zwierząt tutaj, co nie? 500, 500, 500, nie? Bo jeżeli sobie jakieś pastwisko sami robimy, to najczęściej ta liczba jest jakaś, nie wiem, 323. Tak zostanie to wyliczone. I zobaczcie, jak jest tutaj to gospodarstwo rozrzucone. Teraz rozumiem, dlaczego Amerykanie są tak zachwyceni tą mapą. W trybie multi jak najbardziej. Można tutaj kilka fajnych gospodarstw kupić. Znaczy, bo jest ich. I teraz do następnego przejdziemy sobie. Jest jakaś stacja benzynowa. Tutaj mamy jakieś znowu działki. I tutaj możemy zakupić również. To jest nasze pole niedaleko. No więc kupimy to. Za 442 000. O, to dużo. I tu jest kolor pistacjowy. Nie wiem, no powiedzmy pistacjowy, tak? No nie chcę powiedzieć, że zielony, bo
No dobra, zielonkawy. Dla facetów pistacja, zielonkawy czy róż to w sumie jedno i to samo tak naprawdę. To więc... Ale nie, no to można by powiedzieć, że taki lekka pistacja trochę, co nie? I przechodzimy do tego terenu. Tutaj wreszcie jest źródełko, tak więc mamy wreszcie fabrykę John Deere'a. Nie John Deere'a. Fajnie by było, gdyby tu była jeszcze jakaś fabryka John Deere'a, gdybyśmy tutaj wozili, no nie wiem. Dobra, powiezło mnie. Trochę za dużo tych produkcji. Ale zobaczcie, jak one rewelacyjnie wyglądają, te fabryki. To jest prawdziwy Jack Daniels. Fajnie to wygląda, ta fabryka. A tutaj jest browar jakiś. No i ten browar, no rzeczywiście wygląda tak naprawdę serio. Oczywiście tutaj nie wiem, czy to jest najstarszy amerykański browar, ale tak tu jest napisane przynajmniej. Więc no fajnie wyglądają te produkcje również, tak więc to jest taki mały park biznesowy, tu można palety kupować, tak? Jest targ rolny również i stacja benzynowa. Tych stacji benzynowych jest mnóstwo. I tutaj Texaco, bo było BP, to jest Texaco. Teraz tak, zastanawiam się, gdzie tu jest BGA, bo już nie pamiętam, gdzie te BGA, czy to nie jest czasami... Dobra, to jest 140. Kupimy. Nie wydaje mi się, żeby tu było BGA. Aha, BGA jest koło domu. Koło mojej farmy, tak? No dobra. To już sytuacja jest tutaj rozwiązana. Dobra, już zagadka jest rozwiązana, co nie? Więc tak to się prezentuje. Tutaj jest znowu jakiś McDonald's? United States Post Office. Nawet z pocztę amerykańską jest. Fajnie, fajnie, autentycznie. Jestem zadowolony, że tutaj sobie trochę pochodziłem po tej mapce. To tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że ona się wam spodobała i piszcie w komentarzu, czy rzeczywiście nie lepiej troszeczkę więcej pokazać map spoza tego głównego nurtu, bo one wydają mi się o wiele ciekawsze niż te, które są na ModHubie, mimo tego, że czasami mogą mieć jakieś problemy, mogą być źle zoptymalizowane albo niewybitnie zoptymalizowane, to zawsze powtarzam, że te mapy, które pojawiają się na ModHubie, to są dobre mapy, one są świetne, ale one są poprawne. W tym sensie, że poprawne pod względem politycznym i dopowiedzcie sobie i tak dalej. Co powoduje, że mogą być trochę nudnawe, bo są sztampowe, tak? Są ograniczone. Natomiast takie, które są w tym drugim obiegu, wydają mi się naprawdę ciekawe. I ta mapa jest również tego przykładem. To tyle. Pozdrawiam, Anton.